Witam wszystkich w kolejnym odcinku z Egiptu. Dzisiaj będziecie mieli okazję zwiedzić ze mną Abu Simbel, jedno z najważniejszych miejsc w Egipcie. To tutaj w przeszłości wrogie wojska podziwiały i wpadały w zachwyt, widząc wielkość i przepych miejsca, które zaraz zobaczycie. Świątynie w Abu Simbel wpisane zostały na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO w 1979 roku. Zobaczycie świątynię Ramzesa II i świątynię Nefertari. Świątynie wydrążone zostały w skale. Miały one ukazywać potęgę starożytnego Egiptu, przybyszom z Nubii. Świątynie zostały odkryte w 1813 roku przez szwajcarskiego podróżnika, a w roku 1817 odkopane z piasków i zbadane przez Giovanniego Battistę Belzoniego. Wydarzenie to było jednym z głównych motywów wydania w 1972 roku konwencji w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego, ustanawiającej listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Zwiedzanie zaczniemy od świątyni Ramzesa. Muszę przyznać, że te wielkie posągi robią ogromne wrażenie. Chyba tylko w jednym miejscu w Egipcie widziałem większe od tych. Niestety dzisiejszy dzień jest okropny, jeżeli chodzi o skwar. Bardzo ciężko jest zwiedzać tą świątynię, bo w środku panuje totalna duchota. Zero podmuchu wiatru czy chłodu. Ale dla mnie ma to jeden wielki plus. Jest mało ludzi i nie ma kolejek, a zdjęcie można zrobić nie przepychając się. Nie wiem, czy zauważyliście, ale tutaj nigdzie nie ma toalet, także trzeba mieć to bardzo na uwadze. To do tej świątyni zjeżdżają się specjalnie ludzie z całego świata 2 razy w roku, ale o tym za chwilę. Powiem wam, że mi szczęka opadła po tym, co widzicie tu w środku. Wszystko jest zachowane w bardzo dobrym stanie i jeszcze to chodzenie po komnatach, no ja jestem w swoim żywiole. Wykonane wewnątrz pierwszej komnaty dekoracje to reliefy upamiętniające walki Ramzesa II w bitwie pod Kadesz. Tutaj widzicie bitwę pod Kadesz. Znajdują się tam również wizerunki bóstw, którym poświęcono świątynię oraz samego Ramzesa II. Wielka świątynia w Abu Simbel została poświęcona bogom słońca Amonowi Re i Re Horachte oraz bogu sztuki i rzemiosł Ptachowi. Tworzyła ona rozległy kompleks, wchodzący nawet 56 metrów w głąb skały. Jej wejścia strzegą 4 olbrzymie posągi Ramzesa II, kolosy o wysokości 20 metrów, podpierające ścianę fasady. Między nogami tych posągów znajdują się kolejne, tym razem członków rodziny Ramzesa II. Do ciekawostek należy zjawisko zachodzące 2 razy w roku, pierwotnie 19 lutego i 21 października. Wschodzące słońce oświetla posąg Amon-Ra i Ramzesa II, po chwili także Re Horachte. Jedynie posąg Ptacha nigdy nie jest oświetlony promieniami słońca. Po przeniesieniu świątyni udało się zachować to zjawisko, choć przesunięte o 1 dzień. To jest właśnie komnata z tymi posągami. A teraz świątynia Nefertari. Poświęcona została bogini miłości i piękna, Hathor oraz Nefertari. Fasadę tej świątyni zdobi 6 posągów. 2 posągi królowej usytuowane są pomiędzy 4 innymi, przedstawiającymi Ramzesa II.
O nadzwyczajnym szacunku, jakim Ramzes II darzył Nefertari, świadczy fakt, że posągi Nefertari dorównują swą wysokością jego własnym posągom. Wewnątrz świątyni znajduje się sala hypostylowa, ozdobiona chatoryckimi kolumnami. Jak widzicie, ludzie się tutaj wachlują, bo nie da się nawet chodzić. Przy tej świątyni część grupy nawet nie weszła do środka, bo było dla nich za duszno. Never break, always fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain, live the grind, I could change, in my mind, pick a lane, commit and climb, the only way to win it life, I never miss, that's fact, taking big swings, bitch, hand me the bat, put me in the ring, you'll go out in a bag, cause I sing what I mean and I bring it to the mad light, ain't got time to kill, I got time to feel, I took the red pill, I know life's short so I wanna live real, but how's it supposed to feel? How's it supposed to feel? No ja nagrałem całość. I zdjęcia, i całość. Także wszystko jest. Każde pomieszczenie nagrane, każde zrobione. Jeszcze tylko foteczki i zaraz zobaczycie zdjęcia z przenoszenia świątyni. Z powodu budowy wysokiej tamy asłańskiej i zarazem utworzenia jeziora Nasera, wiele zabytkowych budowli w Nubii zostało zagrożonych zalaniem. Aby uchronić Abu Simbel przed zniszczeniem w latach 1964 do 1968, świątynie zostały przeniesione ponad lustro wody. Na miejsce położono około 65 metrów wyżej w stosunku do swej uprzedniej lokalizacji. Operacja została sfinansowana przez rząd Egiptu i UNESCO. Kierownikiem prac był z ramienia UNESCO polski archeolog Kazimierz Michałowski. Koszt operacji wyniósł około 36 milionów dolarów. By zachować naturę świątyń, czyli fakt, że zbudowane zostały na zboczach skalnych, zbudowano sztuczne wzgórza, które otaczają świątynię. A teraz spójrzcie w dal, tam właśnie widać Fata Morganę. Za chwilę zobaczycie to lepiej na zdjęciu. Dobrze, a teraz posłuchacie, jak mnie oszukano. Na koniec na bazarze w Abu Simbel pierwszy raz się targowałem i oczywiście uchachany, że zbiłem cenę o połowę, wróciłem do autokaru. Po czym na inny dzień zobaczyłem, że płaciłem po 10-20 dolarów już po obniżce za rzeczy warte dolara. To jest nauczka, aby nie kupować w pierwszym lepszym miejscu przed zapoznaniem się z cenami. Oczywiście ja w tamtej chwili myślałem, że zrobiłem interes życia. Only I can make a change.
Jeśli podobał Ci się mój film, pamiętaj, że zostawiając łapkę w górę, subskrypcję, komentarz lub udostępniając film swoim znajomym, zwiększasz moje zasięgi i grono odbiorców. Za wszystko bardzo dziękuję. Cześć!